Cukierek albo psikus, albo jak to woli All Hallows Eve, to tak naprawdę koncept, który narodził się, można powiedzieć, przez przypadek. Otóż Damien Leone, reżyser dwóch krótkometrażówek, w których wystąpił właśnie Terrifier, pewnego dnia stwierdził, że no fajnie byłoby go pokazać, ten rzeczywiście film, a z doświadczenia wiem, że no ciężko pokazywać ludziom krótkometrażówki, lepiej to rzeczywiście pokazać jako jedną wielką antologię i wpadł na pomysł, ażeby te filmy zebrać, połączyć je powiedzmy jakąś luźną fabułą i w formie kasety, że tak powiem, wideo odtworzyć je jako przedmiot w filmie. No i rzeczywiście to się udało. Dostaliśmy Cukierek albo psikus, część pierwsza, a jak to powstało, co było później, o tym właśnie dzisiaj pomówimy. Kiedy rzeczywiście już był pomysł na to, ażeby Art the Clown pojawił się, no, powiedziałem wcześniej Terrifier, ale dokładnie wiesz o co chodzi, no to jak najbardziej Damien zebrał kilku twórców, no i wymyślił fabułę, która w pewien sposób gdzieś powiedzmy koreluje z tym, co się dzieje w filmie i było łatwo, było trudno, no to już tak naprawdę zależy od tego, jak popatrzysz, bo do nakręcenia zostało tylko i wyłącznie główny motyw przewodni, czyli tą powiedzmy naszą opiekunkę i dzieciaki, tylko i wyłącznie, bo reszta już była nakręcona w momencie, kiedy wkładana jest kaseta wideo do odtwarzacza, no to reszta już jest po prostu wrzucona, już była wcześniej. Jak już mówiłem, w tej części mamy kilka krótkometrażówek i pierwsza i trzecia, właśnie te, w których pojawia się Art Clown, one już były nakręcone wcześniej przez Damiena. Dwie zostały zrobione specjalnie na potrzeby tej, że tak powiem, antologii. Nie pierwszej i nie ostatniej, pierwszej, ale nie ostatniej, więc rzeczywiście muszę powiedzieć, koncept nie jest nowy, bo sam miałem okazję, możliwość wziąć w takiej antologii udziału, ale rzeczywiście koncept dobry i ciekawy, ponieważ Damien postanowił przedstawić nam wszystkim Arta, który jest postacią nietuzinkową, tak? No gdzieś w tym momencie już tam puka do bram, wiesz, Panteonu, Freddy, Michael, Chucky i tak dalej, oni gdzieś tam sobie są, a Art, no w tym momencie niedługo będzie trzeci film solowy o jego przygodach, o tym będzie oczywiście za chwilę. Ale film miał być zrobiony po taniości, no bo wiadomo, nie było pieniędzy, więc jakoś tak to rzeczywiście było. Reżyser, twórca Damien, kompozytor nazywa się ładnie Noir Deco, znalazł go na YouTubie. Tak, dokładnie tutaj, gdzie oglądasz tenże film, tam sobie go znalazł, sprawdził jego kanał, fajnie, cytując klasyka, podoba mi się to i było rzeczywiście dobrze. Nie wszystko wyszło oczywiście w trakcie kręcenia tego filmu tak, jak miało się, takie było założenie, bo na przykład w jednej z krótkometrażówek Obcy pojawi się, miał on być marionetką. I rzeczywiście zrobiono tę marionetkę, ale kiedy nakręcono kilka ujęć, to się okazało, że to wygląda tak po prostu źle, tak beznadziejnie, że twórcy stwierdzili, nie, no to dziękuję bardzo, czas. Na szczęście to nie jest wiesz, Hollywood, gdzie masz 500 milionów dolarów budżetu, tylko rzeczywiście można, powiedzmy, zdjęcia zatrzymać na czas jakiś i coś wymyśleć. I postanowiono, że nie będzie marionetki, będzie facet w kostiumie, będzie przebrany. I rzeczywiście jakoś tak to będzie wyglądało i chyba to był dużo lepszy pomysł. Co prawda nie widziałem zdjęć, jeżeli gdzieś widziałeś, daj znać. Bardzo chętnie obejrzał, jak to wyglądało zdjęcie tej marionetki. Pewnie nie wyglądało najlepiej, skoro twórcy zdecydowali, nie, tak nie może rzeczywiście być. No ale pomysł się udał, rzeczywiście jakoś to w miarę sensownie było zrobione. Druga scena, krótkometrażówka, jak zwał, tak zwał, była nakręcona w opuszczonym domu. Tak, opuszczonym, można powiedzieć, nawiedzonym domu, bo jak już mówiłem wcześniej, twórcy może nie postanowili sobie za cel, żeby wydać jak najmniej pieniędzy, ale stwierdzili, że jeżeli coś już jest dostępne, jeżeli rzeczywiście jest już jakaś lokalizacja, jeżeli są już gotowe stroje, cokolwiek, no to po co niepotrzebnie wydawać pieniądze właśnie na to, jak można zaoszczędzić albo wydać na coś innego, coś co sprawi, że będzie lepiej, wiesz, zamiast na przykład
niepotrzebnie budować scenografii domu. Jak już dom mamy dostępny, możemy te pieniądze przeznaczyć na przykład na ścieżkę dźwiękową, na lepsze muzyki, na lepsze mikrofony, kamery i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, jak to wygląda. Chociaż akurat kamery w tym momencie to nie jest najlepszy odpowiednik, bo jak mówię, to jest VHS. Przynajmniej to za takowy ma udawać. Zakończenie filmu jest dosyć intrygujące. Rzeczywiście twórcy stwierdzili, to nie będzie tylko, że włożą kasetę wideo do odtwarzacza i będziemy patrzyli, ale rzeczywiście samo zakończenie, to co się dzieje, jest dosyć ciekawe, a na dodatek jest to połączone. Jest to połączone bardzo ciekawie, bo może to nie jest komentarz meta, bo akurat nie o to chodzi, ale motyw jest taki, że w pewnym momencie, co mi się bardzo spodobało, to co się dzieje na wideo, dzieje się również, ma swój odpowiednik w rzeczywistości i tym mnie twórcy rzeczywiście ujęli, pokazali, że mają pomysł, wiedzą jak to chcą zrobić. Nie tylko jest to sprawa taka, że wieziemy 4 różne krótkometrażówki, wrzucimy je i niech się dzieje co chce. Nie, rzeczywiście był koncept, jak to ma wszystko wyglądać. No i na tyle się to dobrze przyjęło, spodobało, że za czas jakiś powstała druga część. Nie będzie już Arta w drugiej części, niestety Damien Leone stwierdził, że okej, w porządku, teraz pora, ażeby Art dostał swój własny film. O tym będzie oczywiście mówione później, ale Cukierek albo Psikus 2 powstać musiał. Tak, bo zgadzał się ten sam producent. Druga część All Hallows Eve, a właściwie Wigilii Wszystkich Świętych, powstała 2 lata później. Pierwsza to była 2013, druga to jest 2015, oczywiście tutaj się wspomagam się IMDb. I rzeczywiście koncept jak najbardziej cały czas te same, innych mamy bohaterów. Nie wiedzieć czemu, albo wiedzieć czemu, jeżeli widziałeś jedynkę, to dokładnie wiesz dlaczego, ale mamy tak naprawdę tę samą zasadność. Przeczytam ci. Kobieta prześladowana przez mężczyznę w masce z dyni znajduje taśmę VHS przed swoimi drzwiami wejściowymi. Dzwoni do swojej przyjaciółki i zaczyna odtwarzać taśmę. No i oczywiście potem się już dowiadujemy, co się dzieje. Jak najbardziej. Na taśmach są kolejne krótkometrażówki. W tym projekcie nie powrócił już, jak mówiłem wcześniej, Damien Leone. Nie powrócił jako reżyser, powrócił jako współscenarzysta, współproducent, właściwie chciałem powiedzieć, wraz z Jessie Baguette. No i to widać, rzeczywiście to widać, że tylko jest i wyłącznie producentem, bo kiedy był reżyserem, domyślam się, że bardziej mu zależało na tym, ażeby ten projekt był jakościowy, żeby był rzeczywiście ciekawy, a tutaj mamy już to naprawdę pomieszanie z poplątaniem. Można by powiedzieć, ok, skoro to się, powiedzmy, akcja dzieje w Halloween, no to gdzieś twórcy będą chcieli ten wątek Halloween zachować. No ale tutaj jest naprawdę wszystko. Jest szwarcmydło i powidło, mamy od komedii, od takich rzeczy, które powiedzmy się w ogóle nie zgrywają, aż po tak, twarde slashery, gdzie rzeczywiście coś się dzieje i no niespecjalnie rzeczywiście fani byli tym zafascynowani, bo to dużo mówić, to był 2015, tak? 2015 rok, teraz mamy 2023, końcówkę, gdzieś na dniach, nomen omen, ma się pojawić właśnie trzecia część. Ma się pojawić trzecia część All Hallows Eve i no, jak tylko będzie to oczywiście w cyklu kultowe horrory będzie omówiona ponadprogramowo, wiadomo jak wszystkie inne produkcje, które były rzeczywiście na przestrzeni w tym momencie już wielu lat omówione, ale wracając do meritum, mamy tutaj kilka krótkometrażówek, nie tak w przypadku było jedynki, mieliśmy tylko 4, tutaj jest bodajże 8, tak, zgadza się, wydaje mi się, że jeszcze jest 8, tak. Jest Jack Attack, opiekunka do dziecka obserwuje młodego chłopca i jego psa, pisząc SMS-y i zaczynają robić oczywiście ciastka, no, drążyć dynie. Ostatni Halloween mąż i żona odmawiają przywitania 4 cukierków albo psikusów, tak to ładnie tu jest rzeczywiście napisane, no to wiadomo oczywiście dzieciaki, które chodzą. Ofiara to ojciec i syn jadą swoim pick-upem na opuszczony teren, więcej nie będę zdradzał. Pochodzenie, kobieta odwiedza przyjaciółkę i zostaje ją zamordowaną. Rzeczywiście jest grubo masochista. Szczekacz z karnawału zaprasza 3 nastolatków do zabawy w swoją grę w kołowrotek. No tutaj jest rzeczywiście grubo i ciekawy podtekst. Życie chłopca. Syn opakuje stratę ojca i śnią mu się koszmary. Opotwora się poduszkiem. Przysmak pana Trickera. Rozczochrany mężczyzna, pan Tricker, uwięził 12-letnich chłopców. Więcej nie będę zdradzał. I na koniec film hiszpańskojęzyczny. Nastolatka surfuje w mediach społecznościowych, ubolewając nad śmiercią byłej dziewczyny. A właściwie to no, powinien być nastolatek, no ale nieważne, nie będziemy mówić nic więcej, nie będziemy nic więcej zdradzać.
film, tak jak już mówiłem wcześniej, został tak sobie przyjęty, koncept znany, no więc tutaj nie ma nic nowego i tak naprawdę to nie chodziło o to, o tę fabułę, która, że tak powiem, łączy to wszystko, ale raczej chodziło o to wykonanie, o ten dobór tych krótkometrażówek. Jak zwał, tak zwał, wyszło tak, a nie inaczej. Jak mówiłem, 2015 rok to było i na 8 lat nic zapauzowało się. A dobrze wiesz, że jeżeli chodzi o takie produkcje, to tak na dobrą sprawę wystarczyłoby wejść na IMDb, na Film Freeway, na jakąkolwiek inną stronę, znaleźć twórców, którzy się, no niezależnych twórców, którzy to powiedzmy jakieś krótkometrażówki robią i powiedzieć: słuchajcie chłopaki, dziewczyny, przesyłajcie do nas wasze krótkometrażowe horrory, straszaki, jeżeli rzeczywiście nam się to spodoba, to będzie fajnie. No i tak to można byłoby rzeczywiście zrobić. Ta produkcja już wyszła na VOD. Jest dostępna na VOD od 6 października 2015, jak tutaj mam właśnie bardzo ładnie napisane, a jeszcze też można dorwać ją na DVD, to akurat rok później się ukazało. Ale no, nie będę tutaj mówił o tym, że film zarobił tyle, a nie ile, bo akurat to nie jest produkcja pomyślana właśnie w tym celu, tym bardziej, że akurat głównie była na VOD, $30,000 zarobił ze sprzedaży domowej, więc można powiedzieć, szału nie ma, chociaż z drugiej strony jakby taki powiedzmy twórca filmu niezależnego, który powiedzmy za swoją krótkometrażówkę dał z $5,000, zarobił 30, pewnie byłby bardzo zadowolony. Jak już mówiłem, trójka będzie niedługo, więc pewnie gdzieś tam wypatruj ponadprogramowo recenzji trzeciej części, ale sam koncept i początek, no bo rzeczywiście Damien Leone stał za tym wszystkim. Art pojawił się w pierwszej części, no i takim cieszył się sukcesem, że reżyser stwierdził: no dobra, skoro Art się cieszy sukcesem, skoro Art się wam podoba, ludziska, no to pora na to, ażeby pojawił się pełnoprawny debiut, pełnometrażowy oczywiście, że nie tylko krótki metraż, ale musi być i pełny metraż. No i tak, jakiś czas później powstał właśnie Terrifier, w którym Art Clown już nie był postacią drugoplanową, nie był jedną z krótkometrażówek, a był właśnie jak najbardziej znanym, krwawym, brutalnym antagonistą. Terrifier zadebiutował bardzo szybko, powiedzmy po filmie Cukiernego Posiłku 2, bo to był 2016 rok i przy budżecie niesamowicie niskim, bo zaledwie $35,000, więc jak widzisz, był to film bardzo, bardzo niezależny i to nie dlatego, że nikomu nie zależało, po prostu akurat tak było. Damien Leone, czyli powraca jako reżyser, producent, scenarzysta, montażysta, facet od efektów specjalnych i więcej oczywiście tych innych produkcji, ponieważ stwierdził, że tak jak mówiłem wcześniej, to czego nie potrzeba robić, ekstra budować, no to my to rzeczywiście zrobimy tak jak jest, taką jaką mamy możliwość. Do roli Arta nie powrócił Michael Gianelli, który wcielał się w Arta we wcześniejszych krótkometrażówkach. Powiedział: nie, dziękuję bardzo, nie interesuje mnie, ponieważ zbyt długo trwa charakteryzacja, bo jak się możesz domyśleć, rzeczywiście no, nałożenie tej całej twarzy troszeczkę trwało, przy okazji tam wiadomo soczewki kontaktowe, sztuczna szczęka i tak dalej, to rzeczywiście on stwierdził: nie, to jemu się nie opłaca, ale chyba Damien Leone wiedział, co robi, bo $35,000 wydane, a film zarobił w kasach kinowych i w sprzedaży $416,000, więc ponad 10 razy to, co rzeczywiście film kosztował. No i tak, wiemy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że operujemy w setkach milionów budżetu, bo do tego przyzwyczaiły nas studia, ale rzeczywiście to jest niebywały sukces, że pomyśl sobie w ten sposób: Marvel wydaje $200 milionów na film i żeby to się zwróciło tak samo jak w przypadku Terrifiera, no to musiałby film zarobić ponad $2 miliardy. No widzisz, ja wiem, że suma i tak dalej, ale to jest całkowicie coś innego. David Howard Thornton pojawił się jako Art i nie był pierwszym wyborem do roli Arta Clowna Arta, jak to chce. Był dopiero szóstą osobą, która przyszła na przesłuchanie. No i tak standardowo, co prawda miał doświadczenie, jeżeli chodzi o pantomimę. Pantonima? A ty ma w pantomimę. No i rzeczywiście jako kolejna osoba, tak, oglądali, no rzeczywiście wszystko w porządku. No i mieli akurat odgrywać scenę, w której gdzieś tam zaszlachtowali człowieka, no i mieli zacząć powiedzmy jeść jego wnętrzności. Jeżeli było ci dane zobaczyć ten film, to wiesz, że tam jest hardkorowo, on jest bardzo, bardzo, bardzo krwawy. No i w porządku, było to samo, tylko że on w pewnym momencie zaczął jeść i chyba
zagrał, że mu nie smakował, wziął sól, posolił i okej, w porządku. No i tym kupił reżysera, bo okazało się, że mają podobny pomysł, podobne podejście do tematu Arta. Kliknęło, panowie oczywiście, zaiskrzyło, panowie rzeczywiście stali się dobrymi przyjaciółmi i zaczęli współpracować. Zapytany właśnie o postać Arta, od twórca jego właśnie, czyli David, powiedział: dla mnie to jest tak naprawdę Jaś Fasola, tylko że zły. Wszystko rzeczywiście, co on robi, w pewien sposób zachowuje się podobnie, ale rzeczywiście to jest głupkowaty Jaś Fasola. Damien Leone nie byłby oczywiście sobą, gdyby również i tym razem nie złożył hołdu, ukłonu w stronę klasyków, bo na przykład, jeżeli zwrócisz uwagę, pojawia się pewien sklep, Craven Holden Store, sklep bodajże zabawkowy, no to oczywiście, że tak, Wes Craven, twórca, tutaj z tej strony, nie, z tej strony, tak, tutaj najbardziej Freddy Krueger, czyli Koszmar z ulicy Wiązów, czyli m.in. Krzyk i tak dalej, Ostatni dom po lewej, Wzgórza mają oczy, wiadomo dokładnie kim był Wes Craven. No i po tym niebywałym sukcesie jak na kino bardzo, bardzo niezależne, było tylko i wyłącznie kwestią czasu, kiedy Art powróci, no bo musiał powrócić. Tym bardziej, że fani inaczej. Damien Leone miał dużo zastrzeżeń, ponieważ zastanawiał się, czy Art jako clown będzie na przykład porównywany bardzo do Pennywise'a, innego oczywiście klauna, ale stwierdził, zrobię tak, że on będzie po prostu całkowitym przeciwstawieniem, całkowitą przeciwnością, wiesz, nieba, ziemia, dzień i noc. Otóż na przykład Pennywise jest bardzo kolorowy, Art jest czarno-biały. Pennywise się, powiedzmy, wygłupia, rzuca pewnego rodzaju żarty, Art nie mówi nic. Przy okazji Pennywise'a nie ma zbyt wiele krwi. Tutaj no dobra, powiem ci, to jest naprawdę syrop kukurydziany z barwnikiem, ale wiesz o co chodzi. Tego jest całe mnóstwo i tak dalej. Tych rzeczywiście rzeczy jest dużo i nie pomyliliśmy go z Pennywise'em. Film rzeczywiście spodobał się nie tylko widzom, ale i krytykom, bo rzeczywiście został doceniony, został rzeczywiście przyjęty pozytywnie, a skoro wiadomo, w Hollywood, ogólnie w szeroko pojętym Hollywoodzie, jakiś film jest dobrze przyjęty, czy to przez krytyków, a najlepiej rzeczywiście przez krytyków i przez widzów, bo zarobi na siebie, no to druga część jest oczywiście, że tak, jest nieunikniona, dlatego Terrifier 2 musiał powstać. Terrifier 2 to już nie jakieś tam $35 000 na budżet, ale ogromny budżet $250 000, czyli niemalże 10 razy tyle co oryginał, ale pamiętasz, przy okazji poprzedniej części mówiłem, że pierwsza część zarobiła 10 razy swój budżet. Ta część zarobiła 60 razy swój budżet. Otóż film kosztował 250, a zarobił ponad $15 milionów. Okazało się, że w przeliczeniu oczywiście na to, ile film kosztował do zysków, jest to najbardziej dochodowy film 2022 roku. Zdarza się, po prostu zdarza się. Oczywiście powraca David Howard Thornton jako clown. Cały czas go nie słyszymy klauna cały czas nie słyszymy, ale słyszymy Davida, więc kiedy będziesz oglądać i tam jest zapowiedź, reklama właściwie tych chrupków Art Krispies, właśnie głos słyszany przez megafon, przez głośniki, jak zwał, tak zwał, jest rzeczywiście, to tu dużo mówić, jest głosem Arta. Mimo wszystko, że budżet był większy, Damien Leone nie zapominał o swoich korzeniach i ta scena w domu nawiedzonym, tak, była kręcona w domu nawiedzonym. To nie jest żadna scenografia, to nie jest żaden, wiesz, budynek na potrzeby tego filmu zbudowany tylko i wyłącznie. Nie, rzeczywiście stwierdzono, że skoro jest dostępny, to możemy sobie spokojnie, to mamy ciekawostki, więc tym się również posiłkuję. Tak możemy używać. Film po raz wtóry niezależnie rzeczywiście produkowany. Po sukcesie jedynki odezwało się do reżysera wielu szefów wytwórni, stwierdzając, chcemy wyprodukować, i to nie to wie, że jakieś abc.com, tylko poważne wytwórnie, że chcemy wyprodukować Terrifiera, a on mówi, nie, dziękuję bardzo, bo ja wiem, że nawet sceny otwarcia, tej sceny, która jest na dzień dobry, nie pozwolicie mi nakręcić, więc chcę mieć pełną kontrolę nad tym. Nie chcę mieć na zasadzie, że zrobię film i powiecie, to musi być usunięte to. Nie, dziękuję bardzo. Jeżeli chcę, żeby film był super ekstra krwawy i miał certyfikat NC-17 albo był bez certyfikatu. NC-17 to jest certyfikat, który pozwala, aby takie filmy
które są bardzo krwawe, dużo wulgaryzmów, nagości itd., mogą być wyświetlane tylko i wyłącznie w prywatnych kinach oraz w kinach z filmami dla dorosłych. Więc Damien powiedział, nie, dziękuję bardzo, ja sobie sam to ogarnę i rzeczywiście tak to zrobił. Tutaj mam jeszcze dodatkową właśnie ciekawostkę. 3900%, taki był zwrot oficjalnie oczywiście filmu, więc no rzeczywiście mnóstwo pieniędzy, ale to akurat odnosi się głównie do tego, jak to wyglądało. Jak to wyglądało w Ameryce. Wielkim orędownikiem i osobą, która zrobiła kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o reklamę tego filmu, był sam Stephen King. Mistrz grozy, oczywiście poprzez Twittera, czy tam X, jak to woli. Rzeczywiście chwalił, bardzo ciekawe, to jest old school, to jest stare, dobre kino, jest w porządku. No nie obyło się oczywiście bez problemów, bo jedna z aktorek, no ta dziewczynka, Victoria, która tutaj wcielała się w nią Samantha Scaldi. A nie, czekaj, przecież Samantha Scaldi to nie jest dziewczynka, tylko tak, no ona grała tę jakby to powiedzieć, żeby nie zdradzić fabuły. Dobra, niech będzie w ten sposób. Jedna z aktorek, z odtwórczyni ról w tymże filmie, dosyć konkretnie miała twarz przykrytą, zniekształconą i soczewki kontaktowe były rzeczywiście potrzebne. No i co, założyli jej soczewki i okazało się, że po założeniu ich ona nic nie widzi. W ogóle nic, nie ma takiej opcji, ponieważ rzeczywiście takie są te soczewki. Sam doświadczyłem tego przy okazji kręcenia mojego filmu o dzieciach, że rzeczywiście aktor po założeniu nic nie wiedział. No więc ona po prostu na pamięć grała. To znaczy, zanim, że tak powiem, założyli jej soczewki, było ok, w tym momencie stoisz tutaj, kiedy powiem ci akcja, to masz robić 2 kroki do przodu i w tym momencie i ona, dziękuję bardzo, niewidoma przez te soczewki, raz, dwa i grała. I potem się masz odwrócić tutaj o 50 stopni na przykład, czy tam wiesz, w ten sposób. I no, niezwykłe wyzwanie dla aktora, powiedzmy, grać w ciemno, ale rzeczywiście tak się stało i rzeczywiście tak to rzeczywiście bardzo dużo tego rzeczywiście, ale niech tak będzie było w porządku. David, twórca roli klauna, w pewnym momencie miał już dosyć, bo tam dużo dosyć jest scen, w których on musi gdzieś tam wyciągać jakieś wnętrzności i tak dalej. I powiedział, że to zbierało go na wymioty, bo to były sceny, kiedy no rzeczywiście to wszystko było oślizgłe, w ogóle jakaś ta żelatyna, ta galaretka i tak dalej, no to było w porządku na raz, ale kiedy trzeba było rzeczywiście siedzieć i w tym babrać się przez kilka godzin, niekoniecznie było to rzeczywiście dobre, niekoniecznie było to rzeczywiście miłe. No ale zagrał rzeczywiście do samego końca. To jest 5. film, w którym pojawia się Art, wliczając to wszelkiego rodzaju krótkometrażówki, więc wiemy jak to się dzieje. Mitologia Arta jak najbardziej rośnie tutaj, bo rzeczywiście dowiadujemy się o nim dużo więcej rzeczy. Nie będę zdradzał jakich rzeczy, jak chcesz wiedzieć, no na końcu będzie lista, możesz sobie sprawdzić w recenzjach, jest dosyć wszystko konkretnie poopowiadane, a na dodatek, ponieważ są to filmy dostępne na VOD, również oglądałem je, możesz obejrzeć ten film z moim komentarzem, więc możesz sobie włożyć Terrifiera u siebie w domu na wideo, na VHS-ie, na VHS chyba nie, ale możesz sobie obejrzeć i rzeczywiście będziesz wiedzieć jak to wygląda. Sam Art, kiedy Damien go w pewien sposób, można powiedzieć, tworzył, opierał się na Marcelu Marceau, bardzo znanym francuskim mimie, chyba jednym z najbardziej znanych. I rzeczywiście tak to mu się podobało, a dodatkowo no, nie bez kozery sam odtwórca roli Arta powiedział, że oprócz tego to rzeczywiście inspirowałem się Charlie Chaplinem, inspirowałem się Busterem Keatonem, wieloma tymi twórcami, którzy rzeczywiście tam no, dawno temu w filmach grywali, no i było to rzeczywiście duże wyzwanie, ażeby, no, bo tak na dobrą sprawę Art w tym filmie nie mówi. Gdzieś tam może jakiś tam raz, drugi, trzeci coś powie, ale rzeczywiście nie ma nic z tych rzeczy. Jak już mówiłem, kręcimy po taniości, jeżeli coś możemy zrobić, jeżeli możemy znaleźć lokalizację, która już istnieje, to tak też będzie. I tak samo było i tym razem. I jedynie powiedział 100% praktycznych efektów, ale się nie udało. Okazało się, że była jedna scena, gdzie dodali całkowicie dodali przedmiot. Będziesz widzieć, powiem tak, to jest pizzeria, umówmy się, że jest to pizzeria i lampion, dynia, niech tak będzie, która stoi na ladzie. Jest dodana w postprodukcji tylko i wyłącznie, a na dodatek na jednej ze scen
wyraz twarzy bohatera również został zmieniony. I to akurat te dwie sceny były komputerowo zmienione, a reszta, co tutaj widzisz, to jest wszystko tylko i wyłącznie efekty praktyczne. Tak, zgadza się, nie ma tego, że dziękuję bardzo, mamy budżetu tyle i to... Nie. Jeżeli możemy robić praktycznie, to tak zrobimy i bardzo mnie to cieszy, bo jest to kino w starym, dobrym stylu. Niedługo, bo już tak naprawdę chyba za 9-10 miesięcy będzie Terrifier część 3. Ma to być akurat film bożonarodzeniowy. Oczywiście będzie on mówiony po nas programowo w cyklu kultowe horrory, bo wiadomo, że tak to się dzieje. Tak samo będzie przy okazji filmu Cukierek albo Psikus 3. A na koniec sobie jeszcze jestem winien listę, klasyfikację tychże filmów od najgorszego do najlepszego, bo nie czarujmy się, nie jest to tak różowe, jakbyśmy rzeczywiście chcieli. Na 4. miejscu, bardzo prosta ocena, na 4. miejscu pojawia się oczywiście Cukierek albo Psikus, część 2. Jest to film, którego polecić Tobie nie mogę, bo rzeczywiście jest to kino słabe, jest to produkcja, która mi się w ogóle nie podoba. Poszczególne krótkometrażówki? Tak, jak najbardziej, ale jako całość, jako koncept, no niekoniecznie rzeczywiście jest to dobre. Na miejscu 3 i również nie mogę Ci polecić tego filmu, jest to Terrifier, część 2. Jak chcesz dokładnie wiedzieć, dlaczego 2 mi się niespecjalnie podoba, mówię, na końcu będą recenzje, sprawdź sobie zobacz. Na miejscu 2 Terrifier 1. I tak, tutaj już mogę polecić jak najbardziej, tutaj już mogę powiedzieć idź, obejrzyj, zobacz, bo rzeczywiście jest to kino warte obejrzenia. Wszystkie oceny oczywiście są na Filmwebie, możesz tam sprawdzić, zobaczyć jakie są konkretnie oceny. No i oczywiście na miejscu 1 Cukierek albo Psikus 1. Pierwszy raz, kiedy powiedzmy na dużym ekranie, umówmy się, pojawia się art, bo no ja wiem, że tam są inne krótkometrażówki, ale tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że tam jest art. Pojawia się art tylko i wyłącznie dlatego jest omawiany ten cykl, bo to akurat wy wybieracie horrory do cyklu kultowych horrorów. No właściwie nie tylko horrory, bo i powiedzmy komediowe horrory i thrillery też się tutaj pojawiają. Więc wybraliście, żeby się pojawił art. No to proszę bardzo, skoro akurat miało miejsce to w pierwszej części, no to musiało być omówione. Więc to jest moja 4 najlepszych, najgorszych filmów. Daj znać, jak to jest u Ciebie. Czy rzeczywiście Cukierek albo Psikus 2 jest tak beznadziejny, że ja nie mogę Tobie tego polecić. Wiesz, tyle brakowało, a byłoby bluzganie. Więc rzeczywiście grubo. Czy jednak mówisz, słuchaj, jednak Terrifier 2, to, że zarobił tyle pieniądzurów, to mi się podoba, to rzeczywiście jest to, co ja lubię. Bardzo krwawo, im krwawiej, tym lepiej. Tak ma to rzeczywiście być. Ja to bardzo lubię. Ja tak akurat chyba nie do końca. A więcej kultowych horrorów, więcej ciekawostek o tym, jak powstawały poszczególne produkcje, gdzieś tutaj jest, kliknij, zobacz. Naprawdę warto.